Afganistan. Jest to kraj, który od zawsze chodził mi po głowie. Po ponad 10 latach podróży, dopiero dziś czuję się gotowy, by pojechać i odwiedzić ten kraj w pojedynkę, bez żadnych zorganizowanych wyjazdów czy wynajętych lokalnych przewodników, którzy będą prowadzić mnie jak dziecko we mgle. Chcę zderzyć się z realnym Afganistanem, który będę doświadczać bezpośrednio, a nie przez pryzmat czyjejś osoby. To niełatwe zadanie i zdaję sobie z tego sprawę. Ryzyko jest ogromne. Jedno z większych, jakie do tej pory podejmowałem. Nie ukrywam jednak, że czuję pewne obawy i strach przed tym, co mnie czeka. Obecna sytuacja w Afganistanie jest wciąż niestabilna, a podróżowanie tam samotnie już na wstępie wywołuje ciarki na moich plecach. Aktualnie Afganistan przeżywa trudne chwile, co wpływa na bezpieczeństwo podróżujących. Decyduję się na samodzielną podróż, co może budzić obawy, ale chcę pokazać Wam prawdziwą twarz tego regionu świata, który budzi ogromne kontrowersje na arenie międzynarodowej. Podróż samotna do Afganistanu jest wyzwaniem. A co powiedzieć o tym, kiedy jesteś sam i kręcisz filmy? To brzmi podejrzanie. Czyż nie? Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii Jak to daleko w Afganistanie. Jesteśmy jeszcze w Duszanbe, czyli w stolicy Tadżykistanu. Niemniej jednak dzisiejszy cel to jest dostanie się blisko granicy z Afganistanem, Tadżykistanem, Afganistanem, a następnie kolejnego dnia ujechanie na granicę. Niestety w Afganistanie, to jako ciekawostkę dodam, może ktoś z Was będzie się chciał wybrać, pracują w czwartki do godziny 13, a w piątki w ogóle nie pracują. Więc dzisiaj mamy, moi drodzy, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest środa, czyli jest dobrze. Czyli muszę dzisiaj dojechać, żeby jutro z rana uderzyć do godziny 13. Więc moi drodzy, zaczynamy. Łapeczka, komentarz, no i dobre słowo, ale również dzięki Paweł, kurczę, oni tutaj całe życie pracują. I też, moi drodzy, poczta sandałowa. No i zaczynamy odcinek. Ruszamy na wylotówę. Zanim jeszcze ruszymy na wylotówę, chciałem powiedzieć, że w tym hostelu, w którym byłem, to po Green Hostel, tak się nazywa. Po prostu trochę dostałem takich mieszanych uczuć co do Afganistanu. W sensie, no tam ludzie płakali, no opowiadali niestworzone historie, jak to jest ciężko w Afganistanie. Gość opowiadał, jakie miał złe doświadczenia i w ogóle wszyscy przestraszeni, a kierownik ładuje na granicę. Przyznam szczerze, że próbuję to w swojej głowie poukładać tak, żeby się nie nastawiać, bo prawda jest taka i tego się nie da zmienić, że tak jak się nastawisz, tak dany kraj będzie w Twoich oczach i wokół Ciebie funkcjonował. Więc nie dajcie się wpędzić w pułapkę, bo to jest pułapka. Jeżeli ktoś Wam będzie wmawiał, że gdzieś jest niebezpiecznie, że są źli ludzie, to po prostu Wasze ciało nawet i psychika ustawią się tak, że będziecie tylko i wyłącznie dostrzegać to zło. Nie róbcie tego, wiem, że to jest super trudne. Ja się tego też uczę, bo to nie jest tak, że ja potrafię. Więc zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jak zaparkowane auto. Tutaj, tu i tu. Nie do wyjechania. Tutaj wszystkie po 4 zł. Wsio po 10 som.
Somon. Wszystko po 4 zł. Ale ten targ jest taki ogromny, że tutaj normalnie można by było się zgubić. Tydzień można by było zakupy robić. No jedziemy już z 2 km i wciąż się nie kończy. Tutaj właśnie zaczyna się brama do Duszanbe. Tu zaczyna się miasto, ale my ruszamy w kierunku południowym na Afganistan. Ktoś by zapytał kierowników, kiedy jest najlepszy czas na to, żeby pojechać do Afganistanu. Odpowiedź jest prosta i bardzo, powiedziałbym, elastyczna. Prawda jest taka, że niezależnie w jaką stronę świata chcesz pojechać, to najlepszy czas jest teraz. Zabrzmiało filozoficznie, ale taka jest prawda. A to wygląda jak idealny punkt do stopowania. No to zaczynamy naszą zabawę. 150 km. Miejmy nadzieję, że się uda w 4 godziny zrobić. Słuchajcie, przyznam szczerze, że nie sądziłem, że droga wyjazdowa na południe będzie tak dobrze, w tak dobrej kondycji. No jestem trochę zszokowany, ale to może być, proszę bardzo, pod prąd można? Jesteśmy w Tadżykistanie, tutaj wszystko można. Ale prawdopodobnie jest tak dobra kondycja, bo jesteśmy blisko, po prostu blisko stolicy. No i to na pewno ma związek. A tą właśnie drogą, może nie zawsze, ale bardzo często idą cukierki z Afganistanu dla dorosłych. Cholou, tak się nazywa mleko schisłe tutaj z koperkiem, z ogórkami i z pomidorem. Tu się człowiek zatrzymuje i z takiego wiadra pani nalewa. Miejmy nadzieję, że przebojów żołądkowych nie będzie. Как-то девочка записывала Cholou наизусть. И чтоб выпил 2 это. Потом 1 баклажка, 1,5 пол сделал. Он говорит, ой, так не понравился. Proszę zobaczyć, właśnie wyjechaliśmy z gór i tutaj już do samej granicy gór już nie będzie. Ktoś zapyta, czemu nie nagrywałeś? Z kim jedziesz? Słuchajcie, jechałem z wysoko postawionym, dzięki Paweł, z wysoko postawionym policjantem, który pracuje w dziale korupcji. W dziale korupcji, słuchajcie, jedziemy takim wyrąbanym Mercedesem GLS, coś takiego. Od razu na ulicy policjant zatrzymuje z drogówki. Pyta się, kto pan jest, dokumenty. Ten ziomek wyciąga tam z tego spółeczki dokumenty, legitymacja policyjna. Ziomek tylko tak: ej, sierżant Jarek, wszystko w porządku, może pan jechać. No, a ten koleżka, taki śmieszek jest, bo się śmieje po prostu, że wiesz, że oni po prostu aż tak pękają, jak widzą tą legitymację. I on mówi do mnie: słuchaj Tomek, ja przecież tego typka to ja bym mógł normalnie posadzić, gdyby on faktycznie poprosił o pieniądze. Wiecie, bo korupcja w Tadżykistanie jest naprawdę ogromna. No i pogadaliśmy, wymieniliśmy się numerami. On mówi, jak będzie, że wracał z Afganistanu, to koniecznie do mnie zadzwoń, to pojedziemy sobie na kilka dni tam do mnie na wioskę w góry i będzie zarąbiście. No fajny gość, taka otwarta głowa, w ogóle przesympatyczny, przesympatyczny. Salam alejkum, nie ma czasu, mordo. Chłopaki wołają. Nie ma czasu. Nie ma czasu i pieniędzy. Z koleżką troszkę podjechałem, a tutaj mamy dworzec, wokzał, Wozory. My będziemy łapać autostopa, ale zobaczcie, jaka jest droga do granicy. No to po prostu mistrzostwo świata. Ile jeszcze mi do granicy zostało? Miejscowość Gajrat. Szczerze,
miałem zupełnie inne, tam pomidorki hodują, miałem zupełnie inne wyobrażenie strefy przygranicznej. Mówiąc strefa przygraniczna, to mam na myśli takie 100 km do granicy, bo zostało jeszcze około 85 km, więc no będziemy próbować, zobaczymy co z tego wyjdzie. A i jeszcze zapomniałem powiedzieć, ten mój koleżka policjant to biznesmen. 22 lata w Rosji, w Moskwie, 2 restauracje w Moskwie, no i tutaj świetna posada w Tadżykistanie, która pozwala mu zarąbiście żyć na zarąbistym poziomie, a wiadomo, im wyżej w hierarchii społecznej, tym życie staje się prostsze. No, władza. Dajcie mi w Tadżykistanie władzę. Ja chcę władzę. Rozkwitali jabłoni gruszy. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop i Afganistan to nic. WZW, elo. Jaka beka, ty. O co chodzi? Typek z Polski? DLB. Ale jaja. Ty, jeżeli to Polak, no to mózg rozbity, zaraz o niego zapukam. Jeśli przednia rejestracja jest z Polski, no nie mogę, ty. Z Polski. Idę zapytać, czyja to jest fura. No nie mogę tego odpuścić. Jeżeli koleś przyjechał z Polski, to rozwalony system. Już się dowiedziałem. Kupili maszynę w Polsce, przyprowadzili, ale już stoi w takiej sytuacji, jak tutaj widzicie, ponad miesiąc. Wcześniej stała kilka miesięcy gdzieś tam, więc przestawili. Dlaczego? Może nie mogą przerejestrować, bo wciąż na blachach polskich. No ale to dość ciekawe, że do granicy mamy kawałeczek jeszcze z Afganistanem i mamy tutaj polską furę. No, dzieje się, dziewczyny, się dzieje, no dzieje się. Idę na tamtą stronę łapać stopa. Plecak tu. Mam nadzieję, że mi nikt nie skroi. A to są... Co to jest, ty? A to jest kaki. Kaki, a brudne jakie. O kurcze. Tego nie łapiemy, bo ten wolno jedzie. Tamten to jest taksówka, to też nie łapiemy. Angielskie akcenty. Elo mordo. Angielskie akcenty. Podjechałem z takim panem. Kawałeczek, dosłownie 3 km. Co ty świrmujesz, Janek? A teraz będziemy ładować w tą stronę. Bo ja byłem tam, a nam trzeba tam. Dawaj. Dawaj. Dawajcie, chłopaki. Nie obijajcie się. Ale przyznam szczerze, że jakichś takich lepszych aut to za dużo nie ma. Wszystko takie, powiedziałbym, na dobiciu. Salam alejkum. Na dobiciu. Tutaj stara fura, beczkowóz. Na gaz, rzecz jasna. Bachor Oil. Czy to znaczy, że na tej stacji niegrzeczne dzieci bachory, tak zwane, przerabiają na benzynę? Albo na diesel? No nie wiem. Chlopok. Teraz jest... A, tutaj też jest chlopok. To jest bawełna. Teraz jest czas na to, żeby zbierać chlopok, bawełnę i płaci się... Rys, da. I płaci się kobietom za zbieranie, ludziom po prostu, bo są bardziej precyzyjni niż maszyny. Tutaj mamy właśnie chlopok, bawełnę. I ludzie zbierają za 1 kg. Сколько za 1 kg chlop как zbieraty? 80 dirhamów. Dirhamów. Один сомон. A, da. To za 1 kg zebranego chlopoku, czyli bawełny, otrzymują 2 zł za 1 kg. W ciągu dnia zbiorą 50 kg, czasem nawet 100. Krasivý город. Rynek.
Przyjechaliśmy tutaj do Dusty, do miejscowości. Koleżka mówi, że pójdzie, zapyta, ile kosztuje nocleg na jedną noc w takim najtańszej opcji. No bo niestety jak ja idę sam, to od razu jest ta cena po prostu taka, wiecie, z kosmosu. Więc poszedł podpytać. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie całkiem przyzwoita i będę mógł się tutaj kimnąć, bo tutaj praktycznie jest droga nieopodal. Pierwsza czarina w Dusty. Proszę bardzo. Miejscowość Dusty. Salam alejkum. A jaki uśmiech u kolegi, kurde, serdeczny. Słuchajcie, taka sprawa, że nocleg strasznie drogi, 70 zł. Nawet dla mojego koleżki, który pytał, więc nie mam noclegu, ale jaka fura, ktoś przyjechał kupić cebulę. Nie no, śmieję się, paprykę. Pójdę coś sobie zjem i będę chyba szukać miejscówki na namiot. Salam alejkum. Na bazarze jesteśmy. Zawsze te mydła mnie muszę sprawdzić. A, pachuszcze. Ale mydło, kurde, pachnące. Truskawkami. Ach, jestem w lokalnej restauracji. Chlebek. Pomidor. Pomidor. Pomidor? Tak. Pani pomidor. Tutaj jest orsz. Ciecierzyca. Marchewka. Miaso. No normalno. Ja z Polski. U mnie ruski tak płocho, no. Kapelusz trzeba zdjąć. O. Chlebek. Ręce umyć, brudasy. Herbata. U was, spasibo. U was кажут czaj, a w Polsce кажут herbata. No tak, no u nas herbata. Ale ja byłem głodny. Przepyszne. Do tego herbatka. Dawaj, brat. Чувствуешь, да? Я путешествую, да. По миру? Или по стране? Ой, я в Афганистан потихоньку, помаленьку иду. Я в Казахстане был, в Киргизстане, в Узбекистане, здесь в Таджикистане. А где научились говорить на русском? Я сам поучился. А где? У себя, что ли? Да, в Польше. Opelek. Jakiś chiński. Kolejny opelek. Dawaj mistrzu. Dawaj mistrzu, no ja tutaj... Opa! Słuchajcie, idę, spróbuję jeszcze ponegocjować cenę w miejscu na nocleg, bo jakoś czuję, że muszę się dobrze wyspać w miarę. Znaczy, w namiocie będzie ok, w namiocie będzie można pospać, to nie jest nic strasznego. Tylko chodzi o to, że w namiocie człowiek śpi na takim czuwaniu. A jak na czuwaniu, no to tej energii ubywa, a nie przybywa. A to nie o to właśnie chodzi. Fryzjera wypatrzyłem. Idę zapytać, ile będzie kosztować. Jesteśmy u naszych przyjaciół. Będziemy głowę golić przed podróżą w kolejny kraj, żeby dobrze na kamerze wyglądać. No to może... Co on starszego bije? Zobaczcie, jak pan mnie tutaj 10 minut momentalnie ogarnął. No i kto ładnie wygląda? Zobaczcie, kolega mnie obskoczył tak szybko, myślałem, że mi uszy powyrywa. No niektórzy barberzy, powiem wam, że to jest ciekawe, niektórzy barberzy obcinają na wodę w kilka sekund, a niektórzy na przykład jakieś płyny, znaczy jakieś te balsamy, nie balsamy. Do tego jeszcze jakiś tam masaż, no godzinę. Ten obskoczył w 10 minut, momentalnie. Tak profesjonalnie w pełni. No fajnie, od razu się człowiek lepiej czuje. Słuchajcie, jaka sytuacja. Taka, powiedziałbym, ucząca. Bo z tym ziomkiem przyjechaliśmy tutaj zapytać o cenę. Ta pani powiedziała 150, a ja myślę sobie, nie no, przyjdę jeszcze dopytam. Przychodzę dopytać, pani mówi, no słuchaj, masz synu 8 wariantów. Najtańszy wariant kosztuje 40. Ja mówię, elegancko. A jaki to najtańszy wariant? Ona mówi, że pokój z 3 łóżkami. Ja mówię, elegancko. No to ładujemy. A elegancko dlatego, że nikogo nie ma w tym pokoju. Więc za najtańszy wariant oczywiście ktoś może przyjechać
i być w tym pokoju. Więc trochę lipa, żeby zostawić plecak tutaj z komputerem, ale jeżeli nikt nie przyjedzie, no to jestem po prostu sam w pokoju takim. No nie można narzekać, prawda? Pokażę wam jeszcze toaletę. Proszę zobaczyć. Najwyższych lotów to nie jest, ale też tragedii nie ma. No tutaj prysznic. No co, jak żyje się, nie? Się żyje, się podróżuje. Klucz здесь, а я пойду подыхать в город. Погуляйте, Ну да. А посмотрите. здесь магазин есть? Да, вот сейчас. Большой. Да, повернете сейчас налево. Налево? Налево. Да. Через дорогу пройдете, с левой стороны магазин будет. Все понятно. Спасибо большое. Idziemy zrobić zakupy. Czego nigdy nie robimy? Nigdy nie wystraszamy czarinek. Czarinka, maleńka, maleńka. Czarinka. Dustyńska czarinka. No powiem wam, że ja naprawdę mam nosa. Nosa mam takiego w ogóle do tych rzeczy takich, które mi nie pasują. W sensie, zobaczcie, no powiedział drogo, poszedłem, sprawdziłem tanio. Ja nie mówię, żeby w życiu nie wierzyć wszystkiemu, co ktoś wam mówi, ale w życiu warto podważać pewne kwestie. Dlaczego podważać? Bo kto podważa, ten zawsze coś znajdzie, zawsze będzie jakiś rezultat. Przyszłość narodu tadżyckiego właśnie wyszła ze szkoły. Buszujący w trawie. Myślałem, że czarina coś je, jakieś kwiatki, a czarina sobie jakiegoś tam kurczaka obsmaża. W bilarda można pograć, piwerko trzasnąć, fajurę zapalić. Proszę. Z tymi masztami to oni mają. Tutaj akurat flaga nie wciągnięta. Pytanie dlaczego? Koleżka, jedziemy z tym policjantem i on do mnie mówi, ja mówię do niego, ale u was wszędzie Rahmana widać. A on, siema mordeczki, a on do mnie mówi, bo Rahman nas wszystkich obserwuje. I coś w tym prześmiewczym stwierdzeniu było. Bo sama świadomość tego, że cały czas ktoś cię obserwuje, sprawia, że próbujesz trzymać fason i zasady, które ten ktoś ci nakłada. Pasiołek, czyli ni to wioska, ni to wielkie miasto. Dusty to mniej więcej ponad 10 tysięcy mieszkańców. Młody płacze, bo wejść nie może. Ja szukam sklepu. Kręcę się, powiedziałbym, jak wrzut na dupie tadżyckiej, ale jak można, to można. Jedno muszę stwierdzić, że nie sądziłem, że będąc tutaj będzie to wyglądało tak, jak to wygląda na załączonym obrazku, który oglądacie. Moje wyobrażenie było zupełnie inne, zupełnie po prostu takie, miałem poczucie, że ta przygraniczna strefa będzie znacząco biedniejsza. Jeśli chcesz przybić z prezydentem piątkę, to sobie przybijasz. Chłopaczki sobie na rowerku śmigają. No mało miasteczkowe życie. Powiedziałbym, że niczym nie różniące się praktycznie od tego, które mamy w Siemiatyczach na Podlasiu, w mojej miejscowości rodzinnej. Ale chyba nie wspominałem ani razu o antenach satelitarnych. Chyba nie wspominałem, prawda? A to bardzo ważny aspekt, o którym warto powiedzieć. Ponieważ skąd informacje czerpią lokalni? No, zastanówcie się. Z Afganistanu to wiecie, tam mało kto pewnie słucha afgańskich stacji, z Pakistanu tak samo. Z Rosji. Znikąd indziej jak z Rosji. Dlatego też ludzie tutaj mają prorosyjskie podejście do świata zachodniego, ponieważ tylko i wyłącznie prorosyjska telewizja tutaj dociera. Internet? Komu się chce szukać samemu? Trzeba by było samemu szukać.
bloki sowieckie. A, i tak miałem powiedzieć jeszcze, bardzo ważną rzecz. Z tą telewizją, z tymi informacjami, przepraszam drogie panie, reporter idzie, z tą telewizją i z tymi informacjami, no to tak jak powiedziałem, prorosyjscy, bo bardzo dużo tych informacji z Rosji dociera po prostu tutaj do ludzi, ale ktoś by powiedział, ale w internecie można poczytać. Ludzie są leniwi z reguły. Nie chce im się szukać, nie chce im się czytać. Więc nie ma co wiecie, tutaj wymagać. A świat zachodni jest światem, powiedziałbym, nieznanym. Salam alaikum. A, cio, mi. Gdzie nie spojrzycie, wszędzie wentylacja. Balkony zabudowane. Jest klimatyzacja. Co to oznacza? To oznacza, że latem jest taki parnik, że witki, przepraszam się, objadłem plowem i teraz po prostu chodzę i bekam. Co tam ten ziomek kopie? Kopadyłko. Chodzę i bekam trochę. Salam alejkum. Młodego namierzyłem z tymi plastikami. Tutaj chłopaki podpowiedzieli, żeby na stadion podejść. Więc jak mówią, to idę. Dużo rzeczy tutaj do zwiedzania nie ma. Co tutaj? Szkoła, szpital, dworzec autobusowy. I większych takich rzeczy nie widać. Ale tutaj te stadiony w Sowieckim Sojuzie, one były bardzo powszechne. I też trzeba zaznaczyć, że w Sowieckim Sojuzie bardzo powszechne były parki do street workoutu. Zobaczcie, stary kosz do grania. Zaraz tam podejdziemy, zobaczymy boisko jeszcze. Ale to mi się podobało, tak jak po byłych republikach sowieckich pojedziecie, to na przykład, dla przykładu, w samej Rosji, gdzie byście nie pojechali w mieście, no to tam znajdziecie drążki do ćwiczeń, drążki do podciągania, drążki do do gimnastyki. Tak jak tutaj. O, proszę bardzo. Długo nie trzeba było czekać. Wszystko jest, tylko że tutaj to można by było się kifozy i lordozy nabawić. Boisko, drążki tutaj po lewej, a boisko proszę bardzo. Pozdrawiam drużynę Krasowie Siemiatycze, w której kiedyś grałem jako młodzik. Podobna trawa była. Murawa. Wszyscy jak jeden brat i jeden siostra myślą, że jestem z Rosji. Jak poszedłem do fryzjera, to wiecie, od razu, patrzcie, dziewczyny w kanale piorą. Jak poszedłem do fryzjera, to od razu, wiecie, wjeżdżam z partyzanta i od razu pytam o cenę, bo to jest podstawa. Co prawda w Tadżykistanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, to wiecie, no nie oszukują tak bardzo. Obstawiam, że w Afganistanie będą oszukiwać bardzo mocno. Jestem na to przygotowany. Ale do czego biję? Jak wchodzę do fryzjera, siedzi tam typek, który po rosyjsku dobrze mówi. I ja mówię, ty, ile tutaj obcięcie, ogolenie głowy? On mówi 20. Ale dla ciebie, bo jesteś turystą, będzie 25. A on miał akurat na sobie taki fartuch z flagą amerykańską. A ja mówię do niego, a u ciebie flaga na barkach, to ty jesteś Amerykanin i ty będziesz płacił 35. No i tak obróciłem to trochę w żart. No i on podłapał. No i złapali konkluzję. Kurde, wleciał ziomek w dziurę. Kurde, ale zaparkował. No młody to dobrze zaparkował, dobrze wyleciał. No, prawda jest taka, że te 2 złote różnicy mi nie robi. W sensie nie robi. Mentalnie mnie to boli. Ale jeżeli wiem, że ktoś specjalnie, w sensie z premedytacją mnie próbuje orżnąć, no to wtedy się trochę denerwuję wewnętrznie. W każdym razie, no, przeważnie staram się, salam alejkum, przeważnie staram się obrócić to w taki kierowniczy żart. Bo pamiętajcie, uśmiech
jest w stanie rozładować dużo napięć. Bardzo dużo napięć niezgody, o tak bym powiedział. Uśmiech i żart. To jest bardzo ważne w podróży. Powiem wam też jedno, że w podróży nie można być miękką pałą, bo ludzie bardzo szybko tą miękkość wyczuwają i bardzo często tą miękkość wykorzystują niestety. I to jest przykre, ale nie jest, ale z 10-letnim doświadczeniem jestem w stanie po prostu to otwarcie stwierdzić. Jak popatrzysz tak, to nawet można powiedzieć, że to bardziej pretenduje na wioseczkę niż na miasteczko, prawda? I bardzo dużo ludzi z Tadżykistanu, tak jak wspomniałem we wcześniejszych odcinkach w serii z Tadżykistanu, którą serdecznie polecam obejrzeć, że ludzie z Tadżykistanu jeżdżą do Rosji, bardzo często do Moskwy po to, żeby pracować, żeby popracować, pieniążki zarobić, a następnie wrócić tutaj, wybudować ładny dom i sobie żyć. Najdroższa, szanowna widownio, bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie już bez włosów z jeszcze Tadżykistanu. 25 km do granicy z Afganistanem, chciałem powiedzieć z Uzbekistanem. Kolejny odcinek już będzie odcinkiem w drodze na granicę. Odcinkiem, kiedy będziemy wkraczać na inny, nieznany teren. I jeśli ktoś się zastanawia, kierowniku, czy ty się boisz? Odpowiedź jest bardzo prosta i niektórym dobrze znana. Tak, boję się. Tylko cały clue w podróżowaniu polega na tym, nie polega na tym, żeby się nie bać. Polega na tym, żeby się bać i w miarę możliwości kontrolować ten strach. Bo umówmy się, ludzie wszędzie na świecie, to może oklepana fraza, ale taka jest po prostu prawda. Ja jestem w stanie ją potwierdzić dziesięciokrotnie. Ludzie wszędzie na świecie są tacy sami. Serdeczni, otwarci, ciepli, gościnni. Naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy chcą wam zrobić krzywdę. I tego się trzymajmy, bo przez 10 lat podróżowania naprawdę tą tezę spokojnie 20 000 razy byłem w stanie potwierdzić. Moi drodzy, już na sam koniec. Nie chcecie? Bo jaka malutka pyziulka. Jaka malutka pyziulka. I na sam koniec uprasza się o łapeczkę, dobre słówko pod filmem, rzecz jasna poczta sandałowa też jest wskazana. No i oczywiście już na sam koniec uprasza się o zakupienie książki papierowej Ludzie Drogi. Wpiszcie w Google Ludzie Drogi książka i wyskoczy wam najkorzystniejsza oferta. Tymczasem chylę czółko, chylę grzywkę i trzymajcie się do kolejnego odcinka.